Hej, dzisiaj powiem trochę więcej na temat naszego ubioru. Jak będzie trochę czasu, to może jeszcze na temat ekwipunku. No ale zaczynamy zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. Co zabieramy z naszego ubioru? Czyli musimy wziąć tak zwane linery. To są takie skarpetki bardzo cienkie na stopy, które nam się przydadzą na wejście na górę na Merepik. Te skarpetki będą owinięte workiem foliowym, też warto go zabrać. Na worek foliowy będzie założona skarpeta merinosowa, gruba, taka konkretna. Na to botek wewnętrzny i na to skorupa, czyli botek zewnętrzny. Ogólnie postaram się nie podawać nazwy i marki sprzętu, który będziemy zabierać. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to proszę bardzo, będę mógł wysyłać wiadomości albo, nie wiem, robił zdjęcia. Chociaż i tak w momencie, kiedy zacznę audycję już na miejscu z wycieczki, to wszystko raczej się wyda, bo będą widoczne. Może metek nie będzie, bo oczywiście istnieje taka anegdota, że jeżeli ktoś jedzie w Himalaje, to obcina metki, bo wtedy rzeczywiście ma kilka albo kilkadziesiąt gramów mniej do noszenia. No, coś w tym jest. Pewnie będę obcinał. Także skarpetki i buty. Skarpetki na zmianę, ile czujesz. Jeżeli to są skarpety merinosowe w tym komplecie, to oprócz tego warto by było wziąć normalne skarpety merino ze 2 pary, żeby mieć na zmianę. Można tam wyprać. Będziemy mieli mniej więcej co 3 dni dzień aklimatyzacyjny, więc jest szansa, że nam to wyschnie. Jeżeli chodzi o bieliznę termoaktywną, to oczywiście będzie. Będę miał 2 pary, cienką i grubą. Do tego będę miał spodnie softshellowe 2 pary i będę miał spodnie puchowe. No bo się na pewno przydadzą na wejście w górę, chyba że będzie mi zimno. Faktem jest, że trzeba wziąć pod uwagę, że będziemy tymi rzeczami, które mamy na sobie, tak żonglować. To znaczy, jeżeli wyjdzie słońce i będzie zdrowo przypiekać, to się czuje momentalnie. Od razu po tym, jak już słońce widać, jak wyjdzie zza góry, to człowiek po prostu wyskakuje z warstw tych, bo się ubiera na cebulę i zostaje w jednej warstwie najczęściej, czyli w bieliźnie termoaktywnej. Tak to wygląda. Jak słońce zachodzi, wtedy mniej więcej w ciągu 10 minut zakłada na siebie wszystko, co posiada, żeby utrzymać ten komfort termiczny. No i co? Dalej idąc na buty, oczywiście będą raki. Mamy takie raki, nie wiem, czy to się nazywa combo, czy jakieś taka wersja, że po prostu możemy sobie zmienić nakład nasadki z przodu i z tyłu i mieć albo półautomaty, albo koszykowe, albo automaty, w zależności od potrzeb. Zębów się tylko nie wymienia, to wszystko jest sztywne. Bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, że jeżeli to zakładacie na buty, to but musi mieć sztywną podeszwę. Inaczej czekają Was niespodzianki i niedogodności. Trudno będzie, jeżeli tam będzie miękka podeszwa. Idziemy dalej. Bielizna, też wszystko merino, czyli majtki merino, kilka sztuk. Cienkie, grube. Podkoszulek merino, cienki, gruby, tak mniej więcej. Bluza oddychająca. Na bluzę będzie kurtka puchowa. Na kurtkę puchową będzie kurtka Gore-Tex. I tutaj ciekawostka, bo ja będę miał kurtkę Gore-Tex L-kę, ale planuję jeszcze kupić Gore-Tex XL-kę, ponieważ chciałbym zachować możliwość komfortu takiego kurtek czy kurtki puchowej, która będzie pod tym Gore-Texem. Ważne jest, żeby cały zestaw był w miarę nieściśnięty, bo jeżeli się
Jeżeli przytyliście, macie świadomość, że to wszystko, co kupiliście wcześniej, jest dla Was za duże, to po prostu będzie ściśnięta bluza, będzie ściśnięta kurtka puchowa i to wszystko nie będzie pracowało optymalnie. Czyli mówiąc krótko, będzie zimno, mimo że będziecie w kurtce puchowej. Także będę miał na zmianę kurtkę Gore-Texową L albo XL. No i do tego jeszcze kolejna kurtka puchowa, ponieważ na Merę planuję wejść w całym komplecie, może nie 2 kurtki softshellowe, 1 kurtka pomiędzy kurtkami puchowymi. Bufy ze 3, fajnie jakby były merino. Czapkę ciekawe planuję kupić na miejscu, bo mają całkiem fajne. To są bawełniane z jaka. Wierzę, że to z jaka jest. I taką normalną, lekką, cienką merinosową czapkę. Rękawiczki cienkie i do tego łapawice z wewnętrznymi rękawicami. Wszystko fajnie, jakby też tam miało luz, żeby nie było ściśnięte. No i taki mniej więcej komplet powinien wystarczyć. Taka historia.